Witamy wszystkich serdecznie z wyjścia z pokoju. Jeszcze nie wyszedł, a już się zgrzał. Dzień dobry wszystkim. Idziemy. Ruszamy dzisiaj do Las Terrenas. Las Terrenas. Terrenos? Do nowej miejscowości. Dokładnie. Od razu chcemy wam dać małą informację, jeżeli chodzi o święta, spędzanie świąt i w szczególności Sylwestra, tak jak my spędzaliśmy tutaj. To święta Dominikańczycy w 60% to chrześcijanie, więc tak w sumie tego nie obchodzą, po prostu piją. Siedzą na ulicach i piją. Tak, siedzą na ulicy i chleją i to wszystko. A jeżeli chodzi o Sylwester, to poszliśmy na miasto, w główną, centralną zonę, tam gdzie najwięcej turystyki, restauracji i w ogóle. I tam też ludzie siedzieli po prostu w knajpach i sobie siedzieli, nie było żadnej imprezy. Po prostu czekaliśmy na tą 12, wypiliśmy sobie dryneczka, czekaliśmy też na miejsce w jakiejś restauracji, żeby sobie coś zjeść. I nagle ktoś krzyknął: hej, już 12! 4 osoby wstały z 60, czy tam było i złożyły sobie życzenia i tyle. Więc generalnie jak chcecie spędzić Sylwestra, przynajmniej tutaj, to na pewno nie w Santo Domingo. To nie w Santo Domingo. A my właśnie wychodzimy z hotelu. Jeszcze nie wyszliśmy, ja już jestem cały mokry. Mokry. Czekał? Idziemy, mamy 2 km do przejścia. Jeżeli Gracias. zdążymy... Gracias, adios. I jeżeli zdążymy w 20 minut przejść z tymi plecakami, to zdążymy na wcześniejszy autobus. Więc mamy taką cichą nadzieję, że nam się uda. Chociaż to nie będzie łatwe. Pokażę wam hotel, bo pokazywaliśmy w środku, a spaliśmy dokładnie w nim. I powiem wam, że spoko. Mieliśmy tylko 2 karaluszki pierwszego dnia, ale to 3. A to zostały zabite i później żadnego robaczka, nic nie było w sumie, nie? Więc... Nie, tylko klimatyzacja strasznie głośno chodzi. No, taką starą Masakra. mieliśmy. Ja w ogóle, jak ktoś się wybiera w ogóle w taką dłuższą podróż, to serdecznie polecam brać ze sobą zatyczki do uszu. To jest po prostu sztos i gdyby nie to, to ja bym po prostu od miesiąca się nie wyspała. A ja nigdy nie używam i nigdy nie przeszkadzam. Więc zależy od człowieka, tak? No ale ktoś się lubi w ciszy, to koniecznie. No. Bo jest tyle czasami nieprzewidzianych sytuacji, typu, nie wiem, ktoś tam za ścianą gada, a to klima za głośno chodzi, a to mąż głupi chrapie jakiś. Dziecko płakało przez 3 dni tutaj, ja współczuję temu dziecku. Nie, żartuję, nie głupi. A to, ale nie chrapie. Ja chrapię tylko po pijaku, więc prawie w ogóle nie chrapię. No i dotarliśmy. Ciężko było, gorąco. Jeszcze biegliśmy, bo podobno o 11 odlatuje. Odjeżdża. A całą drogę pod górę jeszcze mieliśmy. Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże ustawić plecak tak, żebym miał ciężar na biodrach. Mam obydwa plecaki na barkach. Nie umiem go sobie wyregulować, nie wiem. Potrzebuję jakiegoś znawcę, kto to umie robić. Bo cały czas jak biegam, to mam cały ciężar na barkach. Co ty pokazujesz? Jak kapie z ciebie. W ogóle ten przystanek wygląda w taki sposób. Tutaj ludzie się ustawiają w kolejce, dosyć sporo jest. Tam macie autobusy na Samana. I tutaj przyjedzie zaraz na Las Terrenas. Na końcu można kupić w sklepie sobie coś do picia, jakieś ciastko czy tam orzeszki. Tam na końcu jest sklepik. Kupiłem wodę 1,5 litra za 50 peso. W razie czego, jak będziecie chcieli wiedzieć, to wam mówię. Bilety kupuje się już w środku. Najprawdopodobniej przy wyjściu się zawsze płaci tutaj. Ale czasami też w autobusie chodzi gościu i zbiera hajs. 500 peso od osoby. To jest ile? Czekaj, 150 peso to jest 10 zł, czyli 32 zł, 33 zł od osoby. Dobra, to wskakuj. Wskakuj ty. Dobra, to ja idę zająć miejsce, a ty idź z bagażem. Biegną. O! Ale ludu, ale szukaj.
Matko, pan wyjście, Boże. Ale się pchają, Boże. A, ty? Udało mi się wsiąść, pójdę trochę do tyłu. Tutaj zajmiemy sobie miejsce. Teraz czekam. No. Teraz czekam na Kamila, żeby przyszedł. Ale już jakiś typ chciał tutaj się przysiąść do mnie. Nie, miejsce dla małżek. Jest jaki jest, ale jest. Mucho gracias. Dobra. Widzę łysego. Świeci się z daleka. Dobra, jestem. Udało się? Tak, tylko nie numerują tych plecaków ani toreb, więc będzie trzeba pilnować całej torby. Trasa ile? Około 2,5 godziny pewnie. 2,5 godziny, No 3 także będzie spoko. jechało, bo to wszystko Czyli jest mamy tranquilo. 11, no proszę, druga do 3 będziemy na miejscu. Podobno mamy nocleg blisko wreszcie hipermarketu, więc Chcemy kupić lody No, i sobie zrobimy wieczór filmowy z lodem. o Jezu, tak mi się marzy to, bo tyle czasu żeśmy tutaj byli, a tak naprawdę chcesz sobie kupić lody. I na przykład duży supermarket, no bo tam jest w miarę tanio, jest od ciebie 15 minut oddalony. I teraz kupisz 15 minut, zanim ty dojdziesz do domu, to już tych lodów nie będzie. To są takie temperatury, No że ale one się jeszcze te rozpuszczą. ceny tutaj to No. są jakieś po prostu tragiczne. Nie, No. to znaczy nie jest tragicznie, trzeba wiedzieć gdzie szukać, ale zauważyliśmy, że rzeczywiście jak wchodzicie do małych sklepików i chcecie coś kupić, bo tam nigdy nie ma ceny, w małych sklepach nigdy, zawsze biały ma większą cenę. To jest od razu, to jest automatycznie, bo nawet kupowaliśmy chipsy, on powiedział tam 200 peso, bierzesz paczka, na paczce jest 150 na Ale przykład, nie? zobaczyliśmy tą cenę dopiero w domu, bo tak to ja bym się z nimi wykłóciła. Ja też i oni za wszystko krzyczą więcej, od razu, nie? Bo miejscowi wiedzą jakie są ceny tego i tamtego, więc no za wszystko od razu krzyczą wyższą cenę, więc dlatego lepiej, tak jak dla nas, iść do supermarketu, bo tam masz wszystko z cenami i nie musisz się stresować, nie? Supermarkieto. Tak. Dzieje Patrz, się jakaś akcja, wychodzimy z autobusu. I bo wszyscy wysiadają, to i my idziemy i w sumie nie wiemy czemu. chyba coś się stało z autobusem, a przejechaliśmy tak naprawdę 400 metrów, 500, więc niedaleko. Czyli przesiadamy się do drugiego. Będziemy widzieć plecaki. Dobra, już udało nam się. Tu czy tam Tak, dalej? tu. O, Kurde. będziesz widziała przynajmniej, czy plecaki niosą. Ciekawe. Ciekawe dlaczego tak robią. Wiesz, mi się wydaje, że się popsuł autobus, bo... Myślisz? Tak, no bo przyjechaliśmy 500 metrów, a nagle cała przesiadka, więc no nie widzę innej możliwości po prostu. Dziwne. Plecak Kamila, tam pan zaniósł. Teraz jeszcze mój. Halo, boss, mój plecak. Dobra, zaczynam się niepokoić, bo noszą tylko kartoniki. O, jest mój plecak, jest. Dobra, jest. Jesteśmy uratowani. włożył. No właśnie, patrzy. Czekaj, przybliżę. O, nie włożył. Halo, włóż go do środka. Ty, ziutek. Gdzie za kartony się łapiesz? Plecak mój noś. Ruszyliśmy już z tamtego miejsca, ale teraz odjechaliśmy kawałek i znowu się zatrzymaliśmy. Wsiadło parę osób. Generalnie autobus wygląda tak, jest załadowany na full. Tutaj ludzie będą stać całą drogę. Najgorsze jest to, że siedzimy w autobusie już godzinę. I patrzcie, pokaż mapę. Odwróć. I teraz tak. Żółte miejsca są tu, gdzie byliśmy. Ta gwiazdka to jest stąd, żeśmy wystartowali. Przejechaliśmy jak na razie dotąd, czyli granicę Santo Domingo, jak widać, a musimy dotrzeć tu, na drugą stronę w ogóle półwyspu, półwysep Samana. Więc mamy do przejechania jeszcze całą wyspę, a tak naprawdę przejechaliśmy tylko tyle, a już siedzimy godzinę. I wydedukowałem, dlaczego tak jest. Bo na Dominikanie jest wszystko tranquilo. O, ruszamy. Tranquilo, czyli spokojnie, nie śpiesz się. Zamówiłeś kawę, to za godzinę ją dostaniesz. Wszystko jest spokojnie, czyli tranquilo. Muszę się tego nauczyć. My jesteśmy Polaczki, trzeba na szybko.
Uwaga, dojechaliśmy na miejsce. Wysiadamy z autobusiku. Droga była w sumie w miarę szybka, nie? No, 3 godziny? Trochę nas wybujało, bo siedzieliśmy na końcu i trząchało nami. Jak lalkami, ale o. Tu wszędzie tak pozastawiane. To jest akurat Załadowany śmieszne, no. autobus. W ogóle tutaj okazało się, że jest teren górzysty. Hola, muchas gracias. I gracias. I ten autobus pod górę to ledwo jechał. O, już nasze plecaki leżą. Dawaj minutę na bok. Idź po swój. Jak to my, złotówy? Oczywiście idziemy z buta. Mamy jakieś niecałe 1,5 kilometra. Damy radę. Proste. Tylko Ale potrzebuję... jest taka paruwa. No, jest cieplutko. A jeszcze ja sobie założyłem grubą bawełnianą koszulkę. A czemu by nie? Do tego mam trochę ciężaru i też Justyny, całą elektronikę. A co? Kto biednemu zabroni żyć bogato? No, fajna trasa była, no nie? Tak. Fajna trasa, bo jechaliśmy po górach trochę, ledwo ten w No ogóle... ja nawet nie wiedziałam, że tutaj są góry. No, ja No też jak nie zwykle wiedziałem. zrobimy super research Tak. przed przyjazdem, Oj, wszystko wiemy. dobrze, ahoj przygodo, to jest niespodzianka, nie? Ale co, fajnie to wygląda i dużo było pól ryżowych po drodze. Nawet nie wiedziałem, że tu ryż sadzą. No ja też. Oszukał nas GPS. Weź ty mów, bo ja nie mam siły. Masz to, pokaż. O Boże, Boże. Generalnie powinniśmy iść jeszcze prosto, a prosto mamy takie Tak. coś. A tak naprawdę wbiliśmy się w tą drogę, bo była brama wjazdowa Trzymaj telefon. i żeśmy zobaczyli, że jest brama otwarta, no to mówimy, wchodzimy, to przejdziemy przez prywatne osiedle. Jednak mapa Google nie jest aktualna i musimy wracać do punktu wyjścia. I teraz naokoło. nadrabiać iść jakąś drogą naokoło. Tak. Więc generalnie pewnie z 2 kilometrów zrobi nam się 4. O, No niestety. masakra. Więc, Tym bardziej, że od tego miejsca, jak patrzyłam, to jest już 600 metrów do celu. no, Więc generalnie teraz musimy wrócić te 1,5 kilometra, które przeszliśmy. nie, no nie, my Czy przeszliśmy kilometr niecały i nie z wiem, powrotem, ile. ale Się nadrobić. czuję, No, jakbym już 10 przeszła z tymi plecakami. no To jest masakra jednak. niestety. Jeszcze w taką temperaturę. No Ech, ale dobra, nie ma wyjścia, idziemy. No i mamy problem, bo nam bramę zamknęli. no, Furtka jest zamknięta na kłódkę, już stąd widzę. tak. O, I teraz możemy ruski rok czekać, aż ktoś tu wiedzie. będzie wjeżdżał albo wyjeżdżał. O, Świetnie. To była świetna decyzja. a co? Gratuluję, Kamil. No co, myślałem, że pójdziemy tak jak GPS mówił. GPS jednak kłamie czasem. Nie da się piechotą tędy przejść. Jesteśmy uratowani. Na szczęście długo to nie trwało. Czekaliśmy jakieś 2 minuty, aż pan będzie wyjeżdżał. I teraz mamy tak, dwie opcje. O, mamy tak. Albo cofnąć się tutaj, przejść górą i wrócić tu. Albo przejść trochę dalej tu i przejść tu. Ja bym chyba tą pierwszą opcję wybrała, bo Tu, ta cofnąć się tu? tak, bo ta druga wygląda tak, jakby też drogi nie było. Nie, no, a, że tu. No. A tutaj przynajmniej są główne ulice. No to Ja bym tak idziemy zrobiła. dalej. Tu prosto? Tak. A tutaj zobaczcie, palmę likwidują. Ściągają ją z posesji i na takiego busika, który jest mniejszy od tej palmy. Pan pomachał. Fajnie, śmiesznie to wygląda. Wiesz, tak? Idziemy. I znacie kwiatek Monsterę? Tak? Monstera? Tak mi się wydaje. No ja tam taka... Mi też się tak wydaje, ale znawczyni. zobaczcie. Pokażemy wam w naturalnym ale tak środowisku. wygląda. No, ale to wygląda. Czad. Ten liść, Ogromna, teraz naprawdę. liść jest gdzieś taki. No, jeden, tak. No, fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. No, a my jak to my idziemy sobie, naokoło. Już idziemy główną drogą, tak wygląda główna droga do
do noclegu i w sumie do plaży, można powiedzieć. To jest main road. No ale widać, że tutaj trochę się więcej dzieje. Tak jest fajniej na pewno niż w Santo Domingo. Pytanie, czy lepiej niż w Bayahibe? Nie wydaje mi się. Bayahibe na razie nie będzie Znaczy pokonane. Bayahibe jest takim bardzo lokalnym i spokojnym miejscem. Tu jest takie już większe miasto, się wydaje, Tak, że tu jest, jest nie? większe. Znaczy... Więcej się dzieje, więcej sklepów. O, nawet sobie można wiatraczek kupić. O, proszę. A w Bayahibe nawet nie mogliśmy pieniędzy z bankomatu Tak, płacić. no. Dotarliśmy do końca drogi, jakiejś w polu i tak wyglądają lokale. Justynka poszła się dowiedzieć, który jest nasz, Si? bo podobno tu gdzieś właśnie śpimy. Buenos dias. Hola. A takie fajne osiedle, zobaczymy jak Fajne. pokój. Idziemy zobaczyć jak w środku. Si, Hola. tos. Jeszcze nie wiemy, który. Si. Chyba ten. Aquí, Si? si? O, Okej. si, muchas gracias. O, Gracias. A, Dobra. Pachnie ładnie, pachnie ładnie, ale prąd jest, ale wentylator nie chodzi. ale klima jest, jak Dobra, wentylator nie chodzi, trzeba zaraz. tak włączyć. O. Tu mamy kameleona, pokoik jest, telewizor jest, podobno nawet Netflix jest. Pokój mamy na Dobra, sąsiada, który najważniejsze, siedzi. że nie wali. Tak, nie wali, robali też nie widać. Dobra, łazienka Jak też na jest razie git. spoko. Co? Łazienka też jest git. A, Git. Mamy ile? 4 noce. 4 noce. 4 noce, ale teraz chyba idziemy tylko Idziemy od razu coś zjeść. coś zjeść, może do jakiegoś sklepu. Wyszliśmy sobie z pokoiku i tu na końcu mamy jeszcze wodę do picia, dostępną dla każdego oraz kuchnię. Już Justyna sprawdza, co będzie dla niej najlepsze do gotowania. Lodówka wspólna, jest kuchenka, jest do zmywania, są talerze, kubki, garnki, Nawet mamy pralkę i suszarkę. I suszarka jest obok. Tak? O, To jest kurde. suszarka, a tu jest pralka. Miodzio i możemy tosty sobie zrobić i bryczek do kawy i jest fajnie. Tylko, że tu jesteśmy 4 dni, więc nie będziemy mieli na to czasu pewnie. Nie no, Ale- coś tam, ale śniadanie na przykład Śniadanie można na przykład, sobie zrobić. Tak, Jakąś jajówę. Dotarliśmy do jakiegoś jedzenia, Esce. będziemy próbować. tak. Estes. I tak, mamy taki wybór. To są banany, Cze- frytki, kurczak, Mas pollo. kurczak, ryba, Mas pollo? ryż, ryż, Si? ryż. O, To nie wiem co, si. to też nie wiem co. I to też nie wiem co. Teraz ty. To samo tylko z frytkami. Pollo i papas fritas. No i dobra. Cały obiadek wyszedł nas 37 zł. Za 2 osoby. I tak jak widać, kurczak, fryty. Justynce surówki zabrakło, bo ja wziąłem ostatnią resztkę. Ryżu, mam fajdę, trochę kurczaka. Spoko, jeszcze soczek Justyna ma, więc A te soczki tutaj są przepyszne i bez cukru. Tak. 100% naturalne, mega. dobre są soki, no. Chociaż wolałbym wyciskane, ale... Dobra, mamy pierwsze spostrzeżenia co do jak? Terenas. Las Terrenas. Są tu dwie główne ulice. Chodniki są wyczerpane, tak jak widać, bo to jest cały chodnik tak naprawdę i rządzą tu motocykle. Motocykli tu jest odpyty i jeżeli ktoś ma fach jakiegoś mechanika motocyklowego czy cokolwiek, to po prostu tutaj sami słyszycie. Jak nic, można sobie przyjechać i kurde otwierać biznes. Motocykle kłady. Przyjedzie ich 15, potem jeden samochód. W ogóle mamy właśnie misję, żeby się dowiedzieć, jakie są koszta, bo chcielibyśmy sobie wypożyczyć skuter i objechać tutaj okolice. No i krzyczymy, bo jest bardzo głośno. Wszędzie dookoła. Oni nie mają jakiegoś ograniczenia chyba tłumików czy coś. Oni w ogóle nie mają tłumików. Żadnych ograniczeń, A. ale... Oho, lusterko złożę zaraz. Przeszedłem. Miejsce na chałupę też jest, jakby ktoś chciał, malutki domek, proszę. A jak na razie to idziemy, zobaczcie. Skuter na skuterze, skuterem, motorkiem, trajcyklem, enduro, po prostu wszystko tutaj jest. Idziemy na plażę mamy 20 minut, chcemy zobaczyć jak wygląda, uwaga, ocean, bo z tej strony już jest ocean, nie Boże, ocean Atlantycki. Bo jak wiecie, Dominikana
jako wyspa. Na dole jest Dominikany, Morze Karaibskie, a na górze mamy Ocean Atlantycki. Dojechaliśmy do tego półwyspu Samana. Tu macie mapkę, zobaczcie jak wyglądała trasa. Tak wyglądała nasza droga 3 godziny. I w tym momencie jesteśmy właśnie u góry półwyspu, czyli Las Terrenas. I w tym momencie jesteśmy u góry półwyspu, a później zjedziemy sobie na dół, bo tak jak mamy tą zatokę, to w tej zatoce do tej zatoki no nie wpływają, ale tam daleko można polować na humbaki. Zauważyliśmy coś jednego, bo jak zaczęliśmy mówić o tym oceanie i o morzu, to chcemy sprostować jedną rzecz. Ponieważ Bavaro, w którym byliśmy za pierwszym razem, oraz plaża Macao Beach, ta z falami, gdzie jest dużo surferów, to wszystko jest Ocean Atlantycki. Bo to jest z tej strony, z góry właśnie Dominikany, w której byliśmy. Dopiero Niżej teraz... na południu jest Morze Karaibskie. Dokładnie. No i generalnie Morze Karaibskie spotyka się po prostu przy Dominikanie. Krzyżują się drogi. Dokładnie, tak jak płynęliśmy na Saona Island, to właśnie tam było tak, że było różnicę widać w kolorze wody, tylko my byliśmy na daleko i łączyło się Morze Karaibskie z tym. Ale już Bayahibe, w którym byliśmy, było za to na Morzu Karaibskim. Więc trochę byliśmy na Karaibkach, trochę na oceanie. Tak mix. Uwaga. No i co? No i nic, no woda jak woda. Dobra, tester plaży i tester wody, proszę. Szczerze mówiąc, to gdyby nie to, że są palmy, to prawie jak nad Bałtykiem. No piasek taki woda taka Ale zaraz, kolor. wodę to testuj. Zapraszam panią do oceanu, tylko to ocean to nie będzie aż tak ciepło. O jest. Proszę, zapraszam panią do testowania. Nie ma tak, no właź do fali. No, wspaniara. O, wyjdą, dojdzie. Dobra, no taka sobie. Taka sobie. Dobra, ale musimy się przejść. W którą? Możemy się przejść. Tamtą czy w tamtą? Znaczy tak, tutaj to nic nie ma. Kawałek tylko To jest. idziemy tam na tamten cypel. To chodź, idziemy tam na tamten cypel. Przeszliśmy cały ten kawałek, dokładnie stamtąd, cały ten kawał tu na plaży. Co prawda jesteśmy pod słońce. Jesteśmy na takim języczku, że tak powiem, bo zobaczcie. Cypelku. Cypelek, no ja to mówię języczek, tu jest woda i tu jest woda, więc taki języczek z piachu i z tej strony zobaczcie, nawet widać dalej, tam jest tak kawałek dzika plaża, tam dalej, tam są jakaś główna droga jest i nawet Fajnie. widać góry z tyłu, jak widzicie, tam są góry z jednej strony i tutaj nawet też trochę widać trochę tak górzystego terenu, więc fajnie, ale tutaj się nie dziwię, że ludzie przychodzą, bo jest tak wietrznie, jest tak przyjemnie. No, jest przyjemnie. I tutaj jest bardzo dużo leżaków. I to jest takie miejsce na tym języku, gdzie sobie ludzie się relaksują. Widać, że Dobra, sobie cofam, leżą. to jednak nie jest jak nad Bałtykiem. Nie, no ładnie jest. Jest ładnie, jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. I ten powiew wietrzyku teraz mi pomógł, bo cały czas szliśmy od strony tej strony, gdzie nie wiało, bo wieje z tej strony, w tą stronę, w tę stronę wieje, a tu szliśmy i drzewa nie, wiesz. Aha. Chciałem zarymować, ale krótkie. Przeszliśmy się kawałek, teraz wracamy. Trzeba trochę popracować jeszcze dzisiaj i zobaczymy, może znajdziemy jeszcze skuter, nie? Do wynajęcia. Trzeba zapytać co i jak. Dokładnie. To idziemy, Musimy tak? zorganizować sobie dzień na jutro. Dokładnie. Dokładnie. Ale jeszcze tu gdzieś za tymi drzewami, widziałem napis miejscowości. Chodź go zobaczymy, to wreszcie się go nauczymy. Może. Las Terrenas. Chyba, możliwe. Nie wiem, już się gubię. Tu mamy języczek, z którego wyszliśmy, a tu mamy Justynkę. Też z języczkiem. Tak, a tu zobaczcie, fajne miejsce do poleżenia, naprawdę. No. Można sobie wziąć leżaczek z tej strony. Nie no super, bardzo mi się to podoba. Tam nawet ktoś masaż, właśnie koło niej przechodziliśmy, tej pani, która robiła masaż i pachnie herbatą taką świeżą, Nie, no fajnie. zieloną.
No, Teraz ale jednak życie w Palmach to jest życie. To jest życie, to jest życie, to jest życie w Palmach. ale ładnie, nie, fajnie jeszcze to słońce tak przebija. No. Nie, to robi wrażenie. Nie no, bo takie majestetyczne, że tak powiem nawet. Oczywiście nie możemy stąd wyjść. Tak nam się tu podoba, że ja bym mógł mieć taki ogród. Tylko nie? jeszcze bym miał trochę owoców. Mega po prostu. I oczywiście jak to my, musieliśmy sobie tu zrobić kilka głupich fotek. Znaczy głupich. To jest pierwsze zdjęcie Justynki. Ładne przy palmie. A to jest moje zdjęcie. Jak zawsze muszę głupie zrobić, nie? Nie mogę A jak zrobić się spocił normalnie. przy tym? No ile musiałem razy skakać. Powtórz, powtórz, nie złapałem cię, powtórz, powtórz. Ja skakałem chyba z 15 razy, żeby to zdjęcie zrobić. I wychodzimy z tego pięknego lasu palmowego. I rzeczywiście dochodzimy do napisu. Proszę. Jakby to tam z przodu jest L, to jest L, As. O, ładne. I Terena. zobacz, jest, na T jest motocykl, taki znak tego miejsca. Fajnie. Ej, fajny ten napis Jest ten, do kajta. Tutaj też właśnie kitesurfing uprawiają. Nie, to jest windsurfing, Justynka. I No w ogóle tak, racja. nawet jest rurka, rzeczywiście, której można się złapać do surfingu. Więc mamy rurkę, delfinki, las terre. O, przejechał mi, no. Terrenas. No to już się nauczymy. Ale ładnie zrobiony ten napis. I jesteśmy przy małym muralu, miejscowym muralu. Trochę poczytaliśmy w międzyczasie, bo mamy kawałek do przejścia na temat miejscowości. To było oczywiście kiedyś miasto rybackie, ale bardzo silne wpływy europejskie. Tu kiedyś się osiedliło bardzo dużo Francuzów, przez to widać też nawet to w kuchni, czyli obok na przykład baru dominikańskiego jest kebab na przykład. Oprócz Francuzów jest najwięcej, ale jest też dużo Kanadyjczyków, Niemców, którzy osiedlili się na stałe po prostu. Obok dominikańskiego baru można znaleźć francuskie croissanty, więc tu jest tak Także jest dużo mocno... francuskich piekarni. Tak. Boże, ale jest strasznie głośno. No trąbią co chwilę, to, tamto. To jest też tak, raj dla mototaksówek, dlatego tu jest tak dużo skuterów i motorów, bo mototaksi już tu tak znane. No, nawet tutaj mamy przystanek na mototaksi, stoją sobie skuterki i możecie sobie zamówić taksówkę skuter czy motorek i was zawiezie dosłownie wszędzie. Doczytałem też, że tutaj często dzieci potrafią robić psikuśne turystom, czyli jak ci sprzedadzą kokosa na plaży, to czasami często potrafi być pusty lub zasypany piaskiem. Serio? No, jeszcze jedna ciekawa informacja. Mimo że jest bardzo rozwinięte to miasteczko turystycznie, to dalej często są braki w dostawie prądu i miejscowi się śmieją, że światło jest luksusem. Takie mają powiedzenie. Zobaczymy, czy my będziemy mieli prąd Przydałby w się pokoju. akurat, tak, bo inaczej będzie nam ciężko cokolwiek nagrać. No i wszędzie oczywiście jakieś bary, małe lokalne sklepiki, takie malutkie. Ta architektura jest śmieszna tych domków. Klimatycznie w każdym razie. Co mówisz? Że klimatycznie w każdym razie. Tak, tak. Ma swój klimacik, no ale są przyzwyczajeni do białych, więc tutaj jest rzeczywiście trochę inaczej. No i dobra, byliśmy w sklepie na małych zakupach. Małych 1900 peso. 132 zł. I mamy na śniadania, przynajmniej na 3 dni. No i deserek, tak naprawdę. Czyli na Mamy śniadania deserek, byliśmy. jakąś wodę. Tak, a wodę mamy no tak, na długo, dużo No wody tanio mamy. nie jest Nie. niestety. No ale już niebawem wyjeżdżamy z Dominikany i chyba w sumie nawet się cieszę. Bo- Nie ze względu, że już nie chcę tu być, ale ze względu na koszta. Tak, bo Bo to nas jest niszczą to jest strasznie. jednak drogie. No wiadomo, dzisiaj tam zjedliśmy obiad za 37 zł, ale... Czy są miejsca, gdzie jest tanio, ale... Co ty Ale robisz? blisko, przecież by cię potrącił w rękę. Nie widziałaś? No nie Gdybym cię wiem. nie szarpnął, to by cię rąbnął w rękę. Widzicie jak on mnie szarpie? A? No. Bo jeżdżą tu jak szaleni, tu chodników nie ma, trzeba iść po ulicy. Znaleźliśmy już miejsce, bo robiliśmy mały research i w jednym miejscu nam pan powiedział $50 za dzień, więc go wyśmieliśmy, poszliśmy sobie dalej. I w kolejnym było już za 25 za dzień, Dosłownie 20 metrów dalej. także już lepiej to brzmi. Jeszcze jest szansa, że po prostu sobie poszukamy i znajdziemy może jeszcze taniej. Tymczasem my idziemy montować filmy dla was, a wy polajkujcie ten i inne też. Tak, bo już jak Zostawcie widzicie... suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Dokładnie, oczywiście.
i zapraszamy ponownie. Do zobaczenia.